Moi drodzy, jak widzicie, to nie jest studio, do którego przywykliście oglądając mój kanał. Teraz mam okazję zagościć w studiu Rebel Wolves, twórców The Blood of Dawnwalker. I mam zaszczyt porozmawiać z dwoma twórcami tejże gry. Powiem szczerze, na dwóch nie byłem przygotowany, ale myślę, że pójdzie dobrze. Mam pytania od was, tak jak pytałem, jak prosiłem was o te pytania, ale mam też kilka pytań oczywiście grifterskich od siebie. Więc będziemy mogli sobie porozmawiać o tejże właśnie grze. Partnerem kanału jest platforma XTB, gdzie pracują moje pieniądze. Jeżeli chcesz, aby pracowały tam także twoje, to zarejestruj się z kodem GRIFTER i dowiedz, jak możesz to zrobić. Partnerem kanału jest Holly. Zamów swój starter set z kodem Arkadikus i zgarnij 10% zniżki. Na sam początek, jeśli mógłbym was poprosić, kim jesteście, jak się nazywacie? Ja nazywam się Rafał Jankowski, jestem głównym projektantem zadań. Ja się nazywam Adam Pajet i jestem artystą środowisk 3D. I teraz zakładając, że ten materiał zostanie odpalony przez kogoś, kto nigdy nie słyszał o grze, po prostu żył gdzieś pod kamieniem, to jakbyście mogli opowiedzieć o grze, którą tworzycie. Czym jest, dla kogo jest? To ja może zacznę od ogólnego osadzenia gry. Robimy mroczne fantasy, RPG, które jest jakby z naciskiem na fabułę i dzieje się w XIV-wiecznej, środkowej, wschodniej Europie, gdzieś głęboko w Karpatach, w Dolinie Sangorskiej. I może tutaj przekażę mikrofon a propos tego, jak prowadzimy tę opowieść. Tak, jest to też gra z otwartym światem, dająca graczowi bardzo dużą swobodę w tym, jak zabierze się za realizację głównego celu, który stawiamy w tej historii przed graczem. Warto podkreślić, że rzeczywiście jest to gra mocno skupiona na opowiedzeniu graczowi wielu różnych wciągających, interesujących historii. Okej, czyli mamy RPG z nastawieniem na fabułę, ale będzie tam też akcja, dużo akcji. Więc zacznijmy może od tej akcji, bo macie dość specyficzny system walki, który łączy kilka różnych aspektów. Mamy kierunkowość, mamy też automatyczne ataki i bloki, które, jak już słyszałem wcześniej, różnią się troszeczkę od tego, do czego przywykliśmy. Jeżeli moglibyście opowiedzieć faktycznie, dlaczego chcieliście kombinować w ogóle z tymi atakami? Dlaczego to się ma różnić? To jest trochę ambitne, powiem, w tych czasach. Tak, chcieliśmy zrobić coś swojego, coś oryginalnego. Chcieliśmy, żeby walka była nieco mniej chaotyczna w naszej grze. Stąd też pomysł właśnie na nieco wolniejsze tempo, na danie graczowi możliwości właśnie z jednej strony płynnego wejścia, tak, w ten system walki. Stąd, tak jak wspomniałeś, te swobodne omni-ataki i omni-bloki, pozwalające graczowi rzeczywiście na początku przynajmniej swojej przygody z tym systemem grać w tę grę bardzo mocno akcyjnie, tak? Ale z czasem, jeżeli będzie czuł, że coraz lepiej radzi sobie z tą kierunkowością, tak? Przejść do bardziej takiego strategicznego podejścia do walki, tak? Wykonywania ataków z kierunków, z których przeciwnicy aktualnie nie blokują i analogicznie zręcznego, dobrze stajmowanego, tak? Blokowania ataków nadchodzących z określonych kierunków. Okej. Teraz chciałbym zadać pytanie, które wiele osób sobie zadawało po tym, kiedy gra została pokazana pierwszy raz. Wydaje mi się, że najbardziej kontrowersyjna rzecz to był upływ czasu. W mojej osobistej opinii jest to świetna rzecz, ponieważ wprowadza to dla gracza pewien dyskomfort, ponieważ jest to pewien zasób, który trzeba pilnować, tak? To nie jest tak, że wszystko ograsz za pierwszym razem. Czy jednak jest to troszeczkę niebezpieczne w tych czasach? Moja teoria, bo my się nie znamy, ale moja teoria jest taka, że często gry w dzisiejszych czasach są po prostu za proste, za bardzo prowadzą gracza za rączkę, a wy troszeczkę idziecie teraz pod prąd. Odważnie. Cóż, bo jesteśmy odważni, myślę. Zbuntowane wilki, Zbuntowane wilki, tak. Rzeczywiście, jest w tym pewne ryzyko, tak. Stąd też pewien nacisk w naszych staraniach, tak, aby dobrze wyjaśnić naszym przyszłym graczom, jak ten system działa i że nie jest on takimi bardzo twardymi ramami, tak, narzuconymi na tę rozgrywkę.
warto znowu podkreślić, że ten czas nie płynie swobodnie, tak? Gracze mają pełną swobodę, aby eksplorować sobie świat, aby chłonąć widoki, aby nie śpieszyć się w każdej minucie rozgrywki, tak? Rzeczywiście czas jest zasobem, który jest konsumowany w trakcie wykonywania zadań, które stawiamy przed graczem, w trakcie również rozwijania pewnych umiejętności. Gracz zawsze będzie wiedział, tak, kiedy ten czas zostanie skonsumowany, kiedy te punkciki będą mu z puli zabierane. No bo znowu, tak jak mówisz, znaczy dostrzegamy dużą wartość w tym, aby gracz brał pod uwagę jakby istotność swoją, tak jak ją postrzega, tak, istotność pewnych zadań, które przed nim stawiamy, tak aby również elementem wyboru, tak, było to, czy chce zrobić zadanie A, czy zadanie B, co mi się wydaje dla mojego Coena, tak, tego, jak ja widzę Coena, bardziej istotne na drodze do osiągnięcia tego ostatecznego celu, jakim jest pokonanie Brensisa. Jak ciężkim zadaniem było stworzenie faktycznie historii, która ma tyle odnóg, bo przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że robimy quest od A do Z, tak? Idziemy uratować jakiegoś NPC, odprowadzamy go do domu i robimy wszystko po sznureczku. Jak trudne jest zrobienie gry, w której na każdym etapie, że tak powiem, tego questa, to może się zmienić. Jest to oczywiście, było to oczywiście wyzwanie, tak, ale z mojej perspektywy jako projektanta zadań bardzo satysfakcjonujące. I myślę, że mogę sobie pozwolić, aby powiedzieć, że zaprocentowało bycie mądrymi na samym początku. To znaczy ta struktura, którą sobie zaplanowaliśmy na samym początku projektu, tak, ten narracyjny sandbox, postawienie przed graczem bardzo stosunkowo prostego, tak, jasnego celu, którym jest atak na zamek antagonisty, pokonanie go, uratowanie rodziny. To sprawiło, że mieliśmy bardzo dużą swobodę w projektowaniu całej reszty tych zadań narracyjnych, tak? Tych questów, które projektuję. I jakkolwiek gracz by nie zakończył danego questa, tak? Nie odcina mu to tej możliwości zaatakowania zamku Brensisa. Nie musieliśmy jakby przejmować się tym, że hej, taki wybór, nie możemy dać takiego wyboru graczowi, ponieważ to sprawiłoby, że nie będzie w stanie ukończyć gry. Będzie w stanie ją ukończyć. Nieważne od tego, co wydarzy się gdzieś tam w tych pozostałych questach. Okej, bo mówimy o ukończeniu gry i to tutaj troszeczkę przeskoczę, bo to miałem zachowane na później te pytania, ale tak poleciała rozmowa. Coen może poddać się głodowi, tak? I słyszeliśmy o tym, że może zaatakować każdego. Jak bardzo każdego? Czy możemy wpaść po prostu w taki szał, że wyrżniemy, że tak powiem, całą grę? I zostaniemy ostatnim żywym? Czy nie ma takiej możliwości? Odpowiem bardzo krótko, tak, jest taka możliwość. Okay. Znowu, nie potrzebujemy pozwolenia płynącego od żadnej postaci na to, aby zaatakować ten zamek, aby stawić czoło Brensisowi. I pewnie zobaczymy po prostu coś innego. Zgadza się. Okej, jeszcze będąc przy tych aktywnościach, zadaniach. Czy ja wiem, że to już padło nieraz nawet na oficjalnych prezentacjach, ale czy będą jakieś faktycznie takie aktywności troszeczkę poboczne? Nie mówię tutaj o questach na zasadzie, tak jak nawet jest to w Wiedźminie, tak? Musimy uratować Ciri, ale zagrajmy w Gwinta, tak? Ale czy jednak będą tutaj jakiegoś innego rodzaju aktywności poza tylko i wyłącznie questami i questami pobocznymi związanymi z questami głównymi? Adam? Bardzo wygodnie tutaj przekazałeś. Nie, jakby nasza filozofia jest taka, że opowiadamy bardzo, bardzo zwartą i konkretną historię, w związku z czym nie będzie takich minigier, no bo właśnie tak jak wspominasz, powoduje to jakiś taki lekki dysonans, że czy to nawet niekoniecznie w Wiedźminie, ale na przykład w Falloutie 4 muszę uratować dziecko syna, czy coś takiego, ale najpierw zbuduję całą wieś. I to troszeczkę, na pewno przemawia to do wielu graczy jako coś, co oni chcą po prostu robić i chcą taką grę grać. Z naszej perspektywy nie służy to jakby opowiadaniu tej historii, którą chcemy opowiadać. Z mojej strony jakby od strony budowy świata gry, nasz świat, to nie było tak, że zbudowaliśmy sobie dolinę i w tą dolinę wepchnęliśmy jakąś historię, postawiliśmy zamek i jedziesz
budujesz questy, to było dokładnie na odwrót, czyli my, budując świat gry, pracujemy pod dyktando tego, co było napisane w scenariuszu gry i tych głównych wątków, zadań, które były właśnie przygotowane przed jakby produkcją tych środowisk, więc wszystko, co wkładamy do świata gry, w jakiś sposób służy tej historii, w związku z czym eksploracja, i tutaj pozwolę sobie powtórzyć, bo to się bardzo często powtarza, eksplorować można dowoli, bez upływu czasu. Dopiero kiedy zaczniemy faktycznie wchodzić w interakcję z jakimiś zadaniami, z postaciami, ten czas gdzieś zaczyna upływać i jesteśmy o tym informowani, ale każda eksploracja i właśnie wchodzenie w interakcję ze światem, z postaciami, wszystko to ma na celu doprowadzenie nas bliżej tego głównego, tej głównej misji, powiedzmy uratowanie rodziny, bądź też misji, którą sobie obraliśmy, no bo jakby dużo pracy włożyliście w tą główną misję, ale prawda jest taka, że przez tę narracyjną piaskownicę jakby można to de facto pominąć. Jeżeli ktoś stwierdzi, że jemu ta rodzina szczególnie się przywiązał, okej, no to niech sobie zwiedza, niech sobie na przykład walczy tam powiedzmy z tymi podwodnymi Urencisy, z Xante Bakirem czy z Ambrusem. Jakby są to drzwi, które zostawiamy otwarte. Jasne. A czy faktycznie będzie dobrze, no to trochę tendencyjne pytanie, ale inaczej. Jaki zabieg został zastosowany być może, by w graczu faktycznie umieścić tą emocję, żeby chciał uratować tę rodzinę? Bo na ten moment często gry wychodzą takie, że okej, musisz kogoś uratować, ale on został, nie wiem, powiedzmy, że porwany 3 minuty po tym, jak gra wystartowała i tej relacji, że tak powiem, nie ma. Czy tutaj nie będzie tego problemu? Mamy nadzieję, że nie. Z tego, co jakby już pokazywaliśmy tutaj na tym troszeczkę wydłużonym pokazie, jakby to nie był tak naprawdę cały prolog, bo prolog jakby dzieje się w ciągu jednego dnia. My pokazaliśmy tam jakieś 2 historie, które można wykonać, ale tych historii jest jakby więcej niż czasu. Troszeczkę właśnie, żeby nauczyć gracza tego, że kiedy ten prolog się skończy i otworzy się ten otwarty świat, to tych wszystkich historii będzie więcej niż jest czasu. Oczywiście jest tutaj jakiś główny cel w tym prologu, ale prolog właśnie służy temu, żeby gracz miał okazję poznać tą rodzinę, poznać jej problemy, troszeczkę jej historii, poznać tą wieś, z której jest Cohen i samo otwarcie, przynajmniej w moim odczuciu, jest bardzo właśnie takie... dotyka takich bardzo pozytywnych emocji, takiego ciepła rodzinnego i poniekąd jakiejś sielanki. We mnie przynajmniej budzi to taką właśnie emocję, że wiem, co Cohen stracił i ta strata jest na tyle jakby ludzka i w pewien sposób prosta, że bardzo łatwo się chyba z tym utożsamić i bardzo łatwo to sobie wyobrazić. Jakby podejrzewam, że większość osób ma jakieś relacje z jakąś rodziną, czy to pozytywne, czy negatywne, czy skomplikowane. I wydaje mi się, że na tej warstwie narracyjnej jest to dość przyswajalne, łatwe do zrozumienia. Aczkolwiek, no, tak jak mówisz, jeżeli ktoś stwierdzi, że jemu ta rodzina nie robi tam za bardzo, no to jak najbardziej jest cała masa różnych miejsc, w których można na przykład badać historię świata. I tutaj Nie tak zapomnieć jakby... o rodzinie. Okej. Nie, ale to powiem szczerze, że rozwiązanie tak z perspektywy gracza też bardzo dobre. Tak? Tak, Jeżeli no nie jest to- nawiązałem tej relacji, tak mogę robić co chcę. Wciągam się po prostu w postać. Jest to jedno z zakończeń, tak? Jedno z zakończeń jest taki, że w sumie może ta rodzina nie jest tego warta. Dajcie może, tego gwinta. może mi się aż tak bardzo nie chce z tym wszystkim szarpać i może idę zwiedzać jaskinie na przykład. Jasne, albo jasne. bardzo mi koboldy zaszły za skórę, znajdę wszystkie. Jasne, super. Wspomnieliśmy przed chwilą też o budowaniu świata i Dawn Walker oferuje tak jakby 2 tryby rozgrywki, powiedzmy, noc i dzień. Mhm. I znowu, czy trzeba było budować ten świat niejako na 2 razy? O, czasem więcej niż na 2 razy. Tak jak tutaj wspominałeś, to rozgałęzianie się tych misji to już samo w sobie powoduje, że jakby tutaj nic nie zespoilerować. Zapytałeś, czy można iść po prostu wszystkich wyrżnąć. No i są miejsca, gdzie jeżeli po prostu rozkręcimy imprezę, to niektóre rzeczy mogą się stać, mogą się nie stać i to też powoduje pewne zmiany w świecie. Nawet w Jasne. samym prologu zaczynamy w wiosce, która jest może w lekko podpadłym stanie
po latach, które były dość ciężkie, ale nadal jest jakby w miarę przyjemnym miejscem. Już na koniec prologu jakby trochę się zadymiło, więc no to już jest druga wioska, którą trzeba zbudować. Gra jakby powiedzmy trwa, czy ten wątek rodziny trwa 30 dni, 30 nocy, to też nie jest tak, że ci ludzie w tej wiosce siedzą na tych zgliszczach i dłubią w nosie. Jasne. W związku z czym jest dużo przykładów takich miejsc, które będą się zmieniały. Nawet jakieś takie pospolite rzeczy typu gdzieś pola zboża i gdzieś te żniwa powoli postępują, to jakiś taki trochę detal w tle, że to się może zmieniać i ten upływ czasu jest widoczny. Poza tym sam dzień i noc no, bardzo dużo wnosi do jakby środowiska gry, ponieważ za dnia Cohen no, chodzi, może tak gdzieś się ewentualnie wgramolić, wdrapać na jakiś niewysoki murek. Natomiast jak tylko zachodzi słońce, no to gra zyskuje jakby dodatkowy wymiar w pionie i nagle się otwierają zupełnie inne opcje. Czy to tak jak pokazywaliśmy wejście do katedry, w której w nocy dzieje się już co innego, czy nawet jeżeli jesteśmy w górach i były jakieś klify, skały, na które było ciężko się dostać, teraz już się można dostać i przekonać się, co tam żyje, co tam mieszka, jakie tam są historie. Także od tej strony jak najbardziej wiele lokacji było robione więcej niż 2 razy, bądź też w więcej niż jednej wersji. A czy będzie można sobie wybrać, czy chce grać cały czas w ciągu dnia albo cały czas w ciągu nocy? Jak najbardziej. Przy kapliczkach, to chyba wspominaliśmy na pokazie, można też pomijać czas, tak? Czyli zrobić sobie odpoczynek, powiedzmy w cudzysłowie. Jeżeli ktoś się upiera, że robi rzeczy tylko za dnia albo w nocy, jak najbardziej. Przy czym tutaj misje mają pewien podział. Niektóre misje można wykonywać tylko za dnia, niektóre tylko w nocy. Na przykład jeżeli mamy iść porozmawiać z Kowalem, w nocy będzie po prostu spał. Niektóre misje są dwojakie, można do nich podejść i w jeden i w drugi sposób, przy czym mogą być kompletnie inne, zależnie od tego, czy robimy je za dnia, czy w nocy. Okej, a takie pytanie, gdybyś miał wybrać noc czy dzień, to co wolisz? Nie ma pomiędzy. Nie ma pomiędzy. Dobra, to pytanie powiedzmy jest do mnie, więc ja się wypowiem. Wolę w nocy, bo robiłem sporo lokacji, które jakby troszeczkę bardziej odginają się może w tą stronę i w związku z tym apeluję, żeby ludzie ich nie pomijali i wybrali te questy, proszę grać w moje lokacje. Okej. A tutaj kolega? Ja pójdę w drugą stronę, znaczy ja wolę te ścieżki dzienne. Znowu patrzę na to z perspektywy projektanta zadań, z perspektywy osoby pracującej nad narracją. No jestem wielkim fanem tej zdolności, która zostaje odblokowuje się w ciągu dnia, tak, zdolności pozwalającej nam komunikować się ze zmarłymi i wyciągać od nich informacje. Jest to mroczne, jest to interesujące, rzeczywiście pozwala poznać tę drugą warstwę, tak, danej historii, potencjalnie niedostępną dla Cohena w jego formie wampirzej. Okej. Tutaj co prawda mieliśmy po części odpowiedziane już na te pytanie, ale to jest pytanie też od widza właśnie. Na ile Dawn Walker będzie RPG-iem, a na ile akcją? Ja wiem, że to jest gdzieś tam balans pomiędzy jednym a drugim, ale na czym było większe skupienie jednak? No myślę, że znowu pytanie brzmi, jakby jak patrzymy na te gatunki, tak? Ale dla mnie RPG to przede wszystkim wybory i konsekwencje, możliwość odgrywania tej postaci w dialogach, tak? Decydowania za nią, jaką ścieżką chcemy podążyć. No i ponieważ The Blood of Dawn Walker no, kładzie olbrzymi nacisk na tę swobodę, tak? Daje graczowi bardzo wiele możliwości w kwestii wybierania tej ścieżki, tak? Zadaję mu pytanie, co twoim zdaniem tak, Cohen powinien robić w każdym momencie tej historii w celu uratowania rodziny. No to oczywiście dla mnie, z mojej perspektywy, tak, ponieważ ja tak patrzę na gry role-playing, The Blood of Dawn Walker jest przede wszystkim grą roleplayową. Okej. I tutaj tak samo, takie same zdanie? Tak, jak najbardziej. Ja myślę, że to jest gra RPG z akcją, a nie gra akcji z elementami RPG. Okej. No właśnie, jeżeli na chwilę jeszcze nawiążemy do tej akcji, to faktycznie widzieliśmy już możliwość skorzystania z przedmiotów. W wielu grach znowu przedmioty to to robi wrażenie, kiedy się słyszy o grze, ale potem się okazuje, że korzystanie z nich jest bardzo opcjonalne. Po prostu jak ktoś faktycznie bardzo chce się wykazać, nie wiem, zręcznością, chęcią, to dopiero wtedy z nich korzysta. Czy tutaj faktycznie będą jakieś takie momenty walki, kiedy po prostu będzie obligatoryjne niemalże, inaczej,
można wygrać walkę męcząc się, ale jakiś przedmiot ją na przykład bardzo ułatwi i gracz musi się nauczyć stosować tego przedmiotu, bo będzie miał po prostu łatwiej. Czy takie wykorzystanie przedmiotów ekwipunku będzie miało tutaj miejsce? To znaczy, wiem, że na pewno są niektóre umiejętności, które konkretnie wymagają jakiegoś przedmiotu. Okej. Przykładem jest to, co już pokazywaliśmy, jakby tutaj oślepienie gracza, sypnięcie piaskiem, to wymaga jakby posiadania czegoś, Proszku, żeby sypnąć, jakiegoś, tak, bo jasne. nikt nie będzie szukał, gdzie tam może podnieść sobie kamień, powiedzmy, broń Boże jeszcze, żeby padało i było błoto, ale nie wiem, czy masz tutaj coś do dodania. Zdecydowanie, znaczy dotykasz trochę kwestii dotyczącej poziomu trudności gry, tak na dobrą sprawę. To prawda. Więc i w pewnym sensie i tak, i nie, odpowiadając na twoje pytanie, bo gracz będzie w stanie, zaczynając gdzieś tam grę, bardzo mocno skustomizować sobie to doświadczenie pod siebie, tak? Oceniając gdzieś tam na początku, jakie ma oczekiwania względem poziomu wyzwania, jaki gra powinna dla niego stanowić. Jeżeli zdecyduje się na gdzieś tam taki poziom proponowany przez nas, no to tak, to znaczy na tym poziomie może nie będą, używanie tych przedmiotów nie będzie niezbędne, natomiast na pewno ułatwi pokonywanie pewnych przeciwników, pokonywanie pewnych przeszkód, które będą stawały na drodze Coena. Ale znowu, na niższych poziomach trudności gra powinna być wystarczająco przystępna, tak? Nawet dla graczy, którzy po prostu chcieliby poznać tę historię, niekoniecznie zagłębiając się w systemy związane z itemizacją, z ekwipunkiem, tak, przedmiotami do konsumpcji itp. Jasne. No i widzieliśmy, że grę można niejako dostosować pod siebie, chociaż właśnie wyborem trudności, który dodatkowo można jeszcze sobie modyfikować. Jakbyśmy mogli troszeczkę więcej o tym usłyszeć właśnie. No takim elementem, który natychmiast przychodzi mi do głowy, gdy pojawia się ten temat, jest obecność tych indykatorów dotyczących ataków kierunkowych, tak? Jeżeli gracz ma poczucie, że rozumie dobrze, tak, o co chodzi w tym systemie, jeżeli zaczyna czuć, że w zasadzie jest w stanie odczytywać kierunek ataku przeciwnika po animacjach, które ten odgrywa, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyłączył sobie te indykatory i no właśnie, grał już bez takiego pomocy, tak, wizualnej. No nieco pewnie łatwiej będzie mu przy tym skupić się rzeczywiście na samych animacjach, na ruchu przeciwników wokół Coena i na bazie tego reagować na nadchodzące ataki. Jasne. To też od razu zapytam, mówimy o indykatorach. Widać było już na wcześniejszych też prezentacjach, że mamy coś takiego jak tryb skupienia. I dość łatwo się bawi wtedy w takiego śledczego, że tak powiem, jeżeli musimy faktycznie szukać śladów. Czy to też będzie można wyłączyć, czy to jest moc, która jest wbita w grę i jest na stałe? To jest moc, która jest wbita w grę, jest na stałe. Z bardzo prostego względu, to znaczy świat gry wizualnie jest tak bogaty, tak pełen różnego rodzaju szczegółów wizualnych, dekoracji tak budowanych przez Adama i kolegów i koleżanki z jego zespołu, że odróżnienie elementów interaktywnych od tych nieinteraktywnych byłoby bez tego systemu bardzo trudne. Mam kilka pytań od widzów, na które można odpowiadać tak, nie, albo powiedzieć, że nie można, wiadomo jak jest. A więc tak, czy będzie walka dystansowa, kusze, łuki, tym podobne? Nie będzie. Jazda konna? Nie będzie, ale mamy według mnie ciekawsze zastępstwo. Okej. Jedna wielka mapa czy segmenty, lokacje konkretne? Jedna duża mapa jest ciągła, posiada różne biomy, natomiast rzeczywiście nie ma tam ekranów ładowania, które oddzielałyby jedną lokację od innej. Stosujemy pewne sztuczki, pewnie nam się gdzieś przeciśniemy i tak dalej. Pewnie to w ten sposób jest to rozwiązane. Niekoniecznie. Przyciskanie od strony właśnie budowy świata, od strony Enviro jest bardziej związane z kontrolowaniem tempa rozgrywki i tego, jakie jest poczucie lokacji. Nie zdarzyło mi Czyli się chyba... nie było musu wykorzystać tych zabiegów? Nie, z mojej perspektywy chyba nie miałem takiej sytuacji, gdzie musiałem wykorzystywać właśnie spowolnienie gracza celowe, żeby coś się doczytało, także technologia jest na tym poziomie, że da się to osiągnąć spokojnie. Nieźle. No właśnie, jeżeli mówimy o technologii, to teraz znowu przeskoczę, miały być zamknięte pytania, ale tak, Unreal Engine 5. Tak jest. Wiele osób pyta, dlaczego? Po prostu.
No cóż, taki najprostszy sposób, najprostsza odpowiedź jest taka, że celowaliśmy w bardziej realistyczny wygląd gry i Unreal do tego się nadaje świetnie. Jakby już te standardowe rzeczy, które oferuje na starcie, bardzo dobrze z tym działają. Z mojej perspektywy jakby osobiście, ja jestem samoukiem, więc Unreal jest darmowy. To jest silnik, na którym się uczyłem i silnik, który znam. Nie miałem jeszcze okazji pracować w jakichś takich silnikach zamkniętych, typu powiedzmy tam Decima czy Anvil. Natomiast, i to myślę, że u was jest podobnie, jakby wolność, jaką oferuje Unreal, czy to 4, czy 5, jest fenomenalna, ponieważ ja jako teoretycznie tylko artysta mogę wykorzystywać ten system blueprintów, czyli takiego wizualnego programowania, żeby implementować jakieś proste rzeczy, których nie ma, a które potrzebuję i nie muszę zawracać głowy programistom czy artystom technicznym, którzy siedzą tak pomiędzy mniej więcej artystami a programistami. I na przykład, nie wiem, na wsi, jeżeli stawiam płoty, no to nie muszę każdego płotka po kolei tam Jasne. pojedynczo, tylko sobie coś tam szybko skryptuję i ten płotek buduje się prawie sami. Coś, co by zajęło godzinę, zajmuje 2 minuty na przykład. I jeżeli to działa, spojrzy na to programista, klepnie, powie, no okej, to nic nam nie zepsuje. I myślę, że z waszej strony jest podobnie, że możecie też dużo rzeczy implementować, które normalnie w zamkniętym silniku musielibyście kogoś prosić. Ja nie będę udawał, że jakby jestem osobą głęboko technicznie rozumiejącą, jak funkcjonuje taki silnik, natomiast mimo, że było to moja pierwsza styczność z Unreal Engine'em, pracuje się na nim bardzo przyjemnie. Byliśmy w stanie stworzyć sobie narzędzia niezbędne do opowiedzenia tych historii, które sobie zaplanowaliśmy, do zrealizowania tych wszystkich planów. Naprawdę nie sposób narzekać na ten silnik z mojej perspektywy osoby, I od samego początku było wiadomo, że to będzie 5, czy na początku jeszcze były inne silniki brane pod uwagę? Według mojej wiedzy od początku celowaliśmy w Unreala 5. Okej. To teraz znowu wrócimy do tych szybkich. Czy będzie kolekcjonerka? Będzie kolekcjonerka. Okej. Musiałem zadać. No, prosili bardzo mocno. Okej, no. Czy Gomez wiedział o zabójstwie magów ognia? Pomidor. A teraz jeszcze wracając do gry, czy będą też wilkołaki poza wampirami? Ja chyba jestem najlepszą osobą, żeby to zapytać, bo ja jako jedyny gdzieś się o to otarłem, nie będzie. No okej. Nie, to znaczy inaczej. Dawn Walker, The Blood of Dawn Walker jest grą z wampirami, a nie grą o wampirach. Nasz świat nie opiera się tylko o wampiry, w związku z czym mówienie tak albo nie będzie tak czy inaczej błędne, ponieważ nasz świat jest większy, czy też będzie większy niż sama Dolina Sangorska, więc jakby ta odpowiedź będzie taka troszeczkę zawieszona. Myślę, że mamy naprawdę rozległą mitologię, którą będziemy mogli operować w tym zakresie. Jasne. Nie wiem, czy na to pytanie można teraz odpowiedzieć, ale wśród moich widzów są też Linuxiarze i czy gra będzie przystosowana tak, żeby na Linuxie ją gdzieś tam odpalić, czy na ten moment nie wiadomo. Oj, obawiam się, że nie jesteśmy odpowiednimi osobami, by Okej. odpowiedzieć na to pytanie. Opcje romantyczne? Oj, jak najbardziej, tak, kilka. Okej. A znowu, czy gra będzie wykorzystywała na przykład PlayStation 5 Pro w pełni? Czy w PSS, pełni- R2.0 i tak dalej? Takie Ciężko rzeczy. jest mi powiedzieć. To jest rzecz bardzo techniczna. Wiem, że bardzo skrupulatnie pracujemy nad tym, żeby gra się dobrze, poprawnie skalowała przez Xboxa SX, PS5 i PS5 Pro. Szczegółów nadal jeszcze nie mamy, bo jeszcze to wszystko musi być sfinalizowane, jeżeli chodzi o te wszystkie graficzne, czy to PSSR, czy to DLSS, to wszystko jakby mamy gdzieś z tyłu głowy, natomiast na razie skupiamy się na tym, żeby to wszystko było tak, jak powinno, żeby chodziło i wszystko inne jest jakby dodatkową rzeczą. To jeszcze już tak po prostu z przyzwoitości zapytam o Steam Decka. Ja jestem dużym Steam Deckarzem, znaczy swojego Steam Decka gdzieś tam oddałem po znajomości i teraz mam Legiona i mam nadzieję, że tak, ale ponownie technicznie się nie znam na tym, więc jest ciężko mi powiedzieć. Aczkolwiek podejmowaliśmy już próby odpalenia gry z jakimiś tam sukcesami. Zobaczymy, co z Okej. tego wyjdzie. I teraz tak naprawdę na koniec już przejdziemy do takich pytań ogólnych, już niekoniecznie, już będziemy powoli kończyć, bo wiem, że też zmęczeni jesteście. Właśnie, gdyby określić taką grupę docelową, w kogo chcecie celować Dawn Walkerem?
Na jakich grach się powiedzmy wzorujecie, jeżeli możecie powiedzieć? I jeżeli ktoś lubi jakąś grę, to czy na przykład znajdzie coś tutaj dla siebie? Oczywiście gra jest dla fanów wszelkiej maści RPG-ów, wyborów w grach, nieliniowych, fabuł i fabuł w ogóle, tak? Bo bardzo duży nacisk stawiamy na to, żeby wszystkie te historie, które opowiadamy w grze, zawierały sobie coś naprawdę super interesującego, wciągającego, aby te postaci wydawały się prawdziwe. Więc gracze, którzy szukają w grach emocji, również wzruszeń, tak, lubią się pośmiać przy tych grach, to jest zdecydowanie gra dla nich. Plus myślę gracze odkrywcy, jeżeli można ich tak nazwać, tak, ci, którzy lubią gdzieś tam poszukać głębiej, tak, dowiedzieć się jakiegoś głębszego loru, tak, tego, co obmyśliliśmy razem z pisarzami do gry, to jest tytuł dla nich. Ja ze swojej strony dodam, że ostatnio miałem taką falę ogrywania trochę polskich gier, bo zbudowała mi się kubka wstydu, paru fajnych tytułów. No i utwierdziłem się w tym przekonaniu, które już mam od dłuższego czasu, że nasze poletko polskie game devowe jest o tyle specyficzne, że te gry są różne, wszelkiej maści, ale one są oryginalne. W bardzo wielu polskich grach są po prostu oryginalne rozwiązania i na tle, powiedzmy, reszty świata, czy może zachodniego game devu, jesteśmy dość oryginalni, przynajmniej w moim odczuciu. I my jakby, wydaje mi się, wpisujemy się bardzo mocno w tą naszą polską oryginalność. Jeżeli szukacie jakichś nowych mechanik, tak jak mechanika czasu, czy nawet nasza walka, która może być podobna do czegoś, ale w samym jakby uczuciu, w samym feelingu tego jak się gra, mimo wszystko jest oryginalna, to myślę, że znajdziecie tutaj dużo ciekawych rozwiązań i coś świeżego. Nawiązując do tego, co zostało powiedziane na pokazach, czyli przed wywiadem, bardzo mi personalnie spodobało się powiedzenie, że pokazujecie grę taką, jaka jest, bez żadnej ściemy, bez kolorowania marketingowego i tak dalej. No to właśnie teraz chciałbym zadać takie niewygodne pytanie dla waszej dwójki. Gdybyście w tej chwili, bo wiadomo, efekt końcowy jeszcze jest, myślę, że długi czas do wydania gry, tego nie poruszamy, ale na ten moment, jakby każdy z was mógł powiedzieć tak personalnie, najmocniejszy element gry i najsłabszy element gry w tej chwili. Ten, który jeszcze potrzebuje dopracowania albo opracowania. Mam mikrofon, więc zacznę od łatwych. Nie, może zrobimy po jednym. Myślę, że z najmocniejszych rzeczy to na pewno, tutaj już troszkę pochwalę, ale na pewno quest design, czyli faktycznie projekt tych misji, one naprawdę mają taką wartość, że ciągną. Ciągną, nie ma czegoś takiego, że okej, skończyłem sobie tutaj jakąś misję, jakieś zadanie, to na dzisiaj kończę. Nie, zawsze jest jakiś tam hack, który ci ciągnie dalej, że to wszystko naprawdę bardzo płynie i historia, która z tym idzie, więc to jak to jest napisane. Czyli nie ma takiego downtime'u, że dobra, zrobiłem wszystko, teraz mogę sobie przerwać, tak? Tak. Nie, to jest za chwilę coś się znowu dzieje. Dokładnie, albo nadal masz jeszcze coś tam z tyłu głowy, tu już się czegoś dowiedziałem, to teraz wracam tam, bo już teraz wiem, o co chodzi. A z rzeczy, które są najsłabsze, no to będzie trywialne, ponieważ na przykład optymalizacja nie jest rzeczą, którą się robi, optymalizacja jest praktyką. Ta praktyka trwa od dnia pierwszego do dnia ostatniego, od wyboru silnika po premierę. I mimo to, że gra jest teraz już naprawdę w bardzo dobrym stanie, zresztą widziałeś dzisiaj, jak chodziła i jesteśmy z tego bardzo dumni, no to nadal nad tym pracujemy i to jest praca, która będzie trwała tak długo, jak to jest konieczne, więc jesteśmy już w dobrym miejscu, więc może takie trochę moja największa wada jest taka, że jestem skromny. Sumienny. Tak, dokładnie. Ale Powiem szczerze, bałem się, że gdzieś to w ten sposób pójdzie, bo wiem, jakie to jest pytanie, nie? Ale nie, wydaje mi się, że tak szczerze to tak. No i oczywiście mamy jeszcze jakiś czas do premiery, więc ja od strony jakby otoczenia środowisk jeszcze gdzieś trochę trawki posieję, jeszcze przesunę kamyk. Mnie może nie warto o to pytać, bo ja nigdy nie będę zadowolony, ja bym tą grę wiecznie robił, ale kiedyś chcielibyśmy, żebyście... Jak kiedyś będziecie chcieli, tutaj uderzam trochę do swojej publiczności, opowiedzieć, że tu przesunęliście drzewa, a tam kamyk, to zgłaszam się, bo to samo robiłem w modach do Gotika. Tak więc... No. Ja oddam uprzejmość koledze, znaczy jakkolwiek rozumiem sentyment. Byłoby trudniej, jakby jedna osoba siedziała na pewno. Tak, jakkolwiek rozumiem ten sentyment, że hej, nasza praca nigdy nie jest skończona, tak, i jeszcze ten kamyczek mógłby być przesunięty nieco w lewo, a drzewko w prawo, to uważam, że lokacje wyglądają już absolutnie świetnie. Mam nadzieję, że na pokazie, który dzisiaj zobaczyliście,
Było to widać, tak, to oświetlenie naprawdę robi świetną robotę. Ja znowu widząc grę na dużym ekranie, tak, bo to nie zdarza się tak znowu bardzo, bardzo często, tak, w moim przypadku zwykle obserwuję ją gdzieś tam w takiej wersji roboczej, tak. Natomiast gdy już wszystko jest włączone, tak, gdy ta maszyna, na której gra jest odpalona, jest rzeczywiście fajna, no to te lokacje robią niesamowite wrażenie już na tym etapie. I znowu rozumiem, że pewne kamyki trzeba przesunąć, ale ja byłbym zadowolony. Z rzeczy, które wymagają pracy, wydaje mi się, że do samego końca będziemy dopracowywać jeszcze balans gry w takim znaczeniu, jakie wyzwanie stanowią pewne zestawy przeciwników na przykład, tak, gdy nagle ustawiliśmy właśnie taki, a nie inny, tak, ich miks. Cohen posiada cały wachlarz różnych zdolności, które znowu w walce z pewnymi przeciwnikami pewnie sprawdzą się lepiej, z innymi gorzej. To też wymaga bardzo precyzyjnego dopracowania, aby po prostu grało się świetnie. Okej, a gdyby tak kontynuując ten wątek, moglibyście się wcielić w rolę recenzenta i w tej chwili, przed premierą, wystawić ocenę grze. W tej chwili, jakbym miał wystawić ocenę grze, Tak, to w skali 10. no zrobię to, no powiem 9/10 moim zdaniem. Proszę, okej. No myślę, że nie ma tutaj innej opcji. Jestem nieco stronniczy, ale tak. Okej, jasne. O, i tyle. I już będzie ostatnie pytanie w takim razie. Jeżeli kojarzycie być może, gdzie jest największe zainteresowanie w tym momencie Dawnwalkerem? Bardziej gdzieś za granicą, czy jednak tutaj nasz lokalny rynek? Ja z tego, co tam odrobinę się angażuję gdzieś na naszym Discordzie, przy czym oczywiście zapraszamy, to polski kanał jest dość cichy, jest tam kilku takich stałych bywalców, odzywają się, coś tam się dzieje, na tym anglojęzycznym siłą rzeczy więcej, no bo no, cały świat jakby tam, powiedzmy, czy ludzie z całego świata się angażują. Aczkolwiek, nie wiem, medialnie mam wrażenie, że chyba troszeczkę więcej za granicą, ale może być to błędne, bo ja też z polskimi mediami może nie mam aż tyle styczności. Ciężko jest mi powiedzieć. Niestety nie mam zbyt wiele do dodania, a znowu jesteśmy w ostatniej fazie projektu, więc rzeczywiście tego czasu na gdzieś tam śledzenie mediów nie jest dużo. Znowu, no mam nadzieję, tak, że ten event, jak i kolejne gdzieś tam będą budowały to zaangażowanie, zainteresowanie zarówno u nas w kraju, tak, jak i poza jego granicami. No i dobra, dla mnie to wszystko. Dziękuję bardzo. Super, dziękuję. Dzięki. Dzięki.